Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Powrót świadomości. W wiosce, w trakcie burzy, gdy deszcz ustał, wszystko, co żyło i było w tym miejscu, zobaczyło na drodze leżącego człowieka. Co ci to? Zapytały drzewa. Obudź się. Minęła burza. Błyska się dalej. Może być tak, że kolejna burza przyjdzie i zmoczy cię do cna, rzekły drzewa. Ale człowiek leżał w błocie i ani się poruszył. Po prostu leżał i już. Wszystko, co było i żyło dookoła, starało się go obudzić, bo faktycznie burza kolejna przyszła i znowu tą osobę zlał deszcz. Przemógł do suchej nitki. I gdy burza już odeszła, ocknął się. O, chłodno mi, zmarzłem, deszcz mnie zmoczył. O, co za pogoda. Trzeba wstać, do domu czas już iść. I wtedy drzewa zauważyły, że ten człowiek tak legł w tym błocie, bo stracił świadomość. W karczmie gdzieś będąc się upił. Muszę iść do domu, ale gdzie ten mój dom? Nie wiem, czy go widać, drzewa. Pomóżcie mi trafić do domu. Gdzie mój dom? No, drzewa zaczęły machać listkami i wskazywały. To twój dom, to twój dom. Spojrzał, to naprawdę jest mój dom? Jakiś inny, dziwny, czy ja w nim mieszkam? Wchodź do tego domu, to twój dom. No dobrze, skoro mówicie, że to mój dom, to wejdę. I wszedł. Okazało się, że wszystko wiedział, co jest w tym domu, więc to jednak był jego dom, ale mieszkał w nim sam. Głodny jestem, bardzo jestem głodny. Po chwili powiedział, gdy już zmienił zlane deszczem strój, ubranie na inne. Głodny jestem, zjadłbym coś. A co byś zjadł? Zapytał gdzieś z wysoka głos. Nie wiem, co bym zjadł, bo nic w lodówce nie mam. A w ogóle i lodówki nie mam, bo się zepsuła. I w ogóle nie wiem, co mam zrobić i jak zjadłbym coś. To idź, poszukaj jedzenia. Zastanów się, gdzie ono może być. Co masz zrobić, by jednak się pożywić? O, mówisz tak do mnie, straciłem pracę tydzień temu, nie mam z czego się utrzymać, nie mam za co żyć, a ty tak do mnie mówisz. No i co z tego? Co z tego? Co z tego, że tak mówisz, kiedy nie wiem, gdzie mam szukać tego pożywienia? Słuchaj, obudził cię chłód. No tak, to prawda, obudził mnie chłód. Obudził cię? Więc może teraz to, że jesteś głodny, też cię obudzi do poszukania tego pożywienia, zrobienia czegoś. No co to? Słowa mnie mają budzić do czegoś, żebym zrobił? Życie jest trudne, rzekł. Naprawdę? Trudne? No tak. Muszę przecież coś zjeść, muszę się w coś ubrać, muszę gdzieś spać, muszę mieć dom,
Trzeba obsłużyć ten dom, posprzątać. Muszę mieć środki czystościowe. Życie jest trudne. A co ty byś chciał w tym życiu? Chciałbym, by wszystko się samo działo. No, może i będzie się samo działo, ale wtedy, gdy będziesz na to gotowy. Teraz póki co musisz żyć tak, jak życie ci dyktuje i mówi, podpowiada. Zobacz, zrobiło ci się chłodno. Zmokłeś, deszcz padał długo na ciebie, przemokłeś do suchej nitki. To właśnie deszcz, a właściwie chłód obudził cię do działania. Czy wiesz, jak się teraz czujesz, gdy zmieniłeś strój, ubranie? No tak, jest mi lepiej, jest mi trochę cieplej. A ile procent szczęścia ci to daje? No może 2% szczęścia, bo jest mi ciepło, ale jestem głodny, mam tak dużo różnych potrzeb, o których nawet nie wiem, że je mam. I powiem szczerze, nie wiem, co mam robić. A czy chcesz mieć 100% szczęścia? No pewno, każdy by chciał, ale zaraz mi powiesz, że mam coś zrobić, a ja nie chcę nic robić, nie i już. Ale mówisz, że masz tylko 2% szczęścia. No tak, mam 2. To może zacznij się zastanawiać, co masz zrobić, by mieć 100% szczęścia. No niby jak mam to zrobić? Zastanawiać się mam. Moja mama mówiła mi kiedyś, że przemyśl, zanim coś zrobisz. Ty mówisz do mnie, zastanów się. Dobrze, mogę się zastanowić. Co mam zrobić, bym miał 3% szczęścia? No przydałoby się coś zjeść. Gdzie mam pójść, by coś zjeść? O, dostałem odpowiedź, że mam iść do swojej ciotki. No dobrze, to jednak działa. To znaczy, że człowiek jest zaopiekowany w życiu. Wystarczy uświadomić, jaką ma potrzebę, zadać pytanie, co ma zrobić, przychodzi odpowiedź i to idź i to zrób, powiedział głos. No dobrze, to pójdę do tej ciotki. Może faktycznie mnie uraczy czymś bardzo dobrym, ale zanim pójdę, powiedział, wiesz co? Codziennie będę zadawał pytanie, co mam zrobić, by szczęście moje rosło. No dobrze, fajnie, że ci to przyszło na myśl do głowy. Wspaniale, ale czy rzeczywiście to będziesz robił, czy tylko dzisiaj tak mówisz, że to zrobisz? Ależ oczywiście będę to robił, jak najbardziej. No ty mnie odwiedź za jakiś czas i okaże się, czy faktycznie osiągnę 100% szczęścia. To jest cel w moim życiu, wspaniały cel, rzekł. Głos ucichł. Może się przeniósł gdzieś indziej, kto to wie. A człowiek, który mieszkał w tym domku, każdego dnia zadawał pytanie, co mam zrobić, by mieć 4% szczęścia, 5% szczęścia, 6, 7 i tak dalej. I w którymś momencie miał już w życiu 98% szczęścia. I wtedy pojawił się znowu w jego domku głos. Hej, jak się masz? No bardzo dobrze się mam. Od razu ci odpowiem, bo pewno mnie zapytasz, ile mam procent szczęścia. 98. 98. Każdego dnia wyglądam przez okno. Tam rosną słoneczniki. I patrząc na te słoneczniki, liczę ich listki.
płatki i wszystko, co się da, pamiętając o tym, że mam mieć każdego dnia więcej szczęścia. Jak to zrobiłeś, że masz 98% szczęścia? A wiesz, to była cała droga. Najpierw uprzytomniałem różne sprawy i rzeczy w życiu, później uzmysławiałem, później zdawałem sobie sprawę i rzecz z tego, co się zdarzało, a następnie pojmowałem coś, później rozumiałem, aż w końcu przyszła do mnie świadomość. Świadomość tego, jak kiedyś żyłem, jak teraz żyję i że właściwie każdego dnia staję się w czymś bardziej świadomy. Wspaniale. Czyli można powiedzieć, że wróciła do ciebie świadomość. No tak, to prawda. Ale też dotarło do mnie, że wtedy, kiedy tak zmokłem i leżałem w tej kałuży po powrocie z tej karczmy, to pierwszy raz zaistniała w moim życiu świadomość chłodu, bo było mi bardzo zimno. Czyli przeszedłeś drogę. Pierwszy raz, kiedy uświadomiłeś chłód i po drodze, gdy rozwijało się w tobie to szczęście w ramach tego, co robiłeś każdego dnia, aż do dzisiejszego dnia masz 98% szczęścia. To dla ciebie wspaniały dzień. O, wspaniały to będzie, jak będzie 100% szczęścia. Ale rozumiem, że trzeba, żebyś o to szczęście każdego dnia pytał. Tak, pytam, licząc płatki, słoneczników, listki i jest go w moim życiu coraz więcej. To dobrze. Rozumiem, że świadomie żyjesz. Rozumiem też, że jesteś zdrowy, bezpieczny. 98% szczęścia, jest w twoim życiu miłość, dobro, piękno, radość i skuteczność. Czy tak? Tak, tak, to jest fakt. Powróciłem do świadomości we wszystkich sprawach i rzeczach. To piękny był czas. Dziękuję ci, rzekł do głosu, ale tak naprawdę, kim jesteś? Głosem prawdy. A, widzisz, a ja cały czas zmierzałem do tego, żeby żyć w życiu w zgodzie z prawdą. Dziękuję, że mi towarzyszyłeś, głosie prawdy. Bardzo proszę, rzekł głos prawdy. Dziękuję cieplutko. Cześć wam.